Bardzo bym chciał, abyście dzisiaj w komentarzach docenili przede wszystkim pracę silnego Ilenara, ponieważ w nocy spadło z 50 cm tego białego gówna i najpierw silny musiał wszystko odśnieżyć, a Lenar musiał przygotować samochód, a to nie było łatwe. Wyszorować go po to, żebyście mogli podziwiać jego piękno w pełnej krasie. Piękny, prawda? To może zacznijmy szybciutko od środka, wiecie? Chodź silny, pokażesz Państwu, bo bardzo się domagali i bardzo prosili, żeby pokazać, jak on świeci w środku. Zaczniemy od cold startu, bo samochód jest zimny. No dobra, i wygląda to tak. Tutaj macie listwy świetlne, tak wygląda to w EcoPro. Podświetlone jest tutaj, podświetlone jest w drzwiach klameczka, a raczej uchwyt i tutaj jest taki pasek świetlny, który się pojawił. On zmienia kolory zależnie od tego, w jakim trybie jesteście. To jest w komforciku, to jest w sporcie, to jest w EcoPro i to też można sobie oczywiście wszystko indywidualizować. A teraz zwróćcie uwagę na głośniki. Jeden jest tutaj, a drugi jest tutaj i w momencie, kiedy włączę audio, podświetliły się ładnie głośniczki. W standardzie jest Harman Kardon, ale my tutaj mamy Bowersa Wilkinsa za 23 000 zł i gra tak, jak jeszcze w żadnym samochodzie żadne audio nie grało. Przewspaniale. No dobra, to wyjeżdżamy. A, z Tobą mogę, nie? To skoro jesteśmy przy muzyce, to teraz posłuchajmy, jak brzmi ta V8 tutaj, bo mamy pod maską V8. Najpierw w komforciku. Niestety jest ref limiter ustawiony, tak na jakieś 3,5–4 tysiące obrotów. No to skoro posłuchaliśmy sobie, to teraz obejrzyjmy, ponieważ samochód nosi oznaczenie X7 M60i. I możecie sobie wyobrażać, że to w takim razie musi być jakiś nowy motor BMW, skoro ma takie oznaczenie, bo wersja przed liftingiem miała oznaczenie M50i. No więc nie, motor jest tutaj dokładnie taki sam jak w M50, czyli V8, 4,4 litra, podwójnie doładowana. Nawet moc generuje tę samą, 530 koni mechanicznych i nawet ma tyle samo newtonometrów co poprzednik, czyli 750. Dlaczego zatem zmieniło się oznaczenie? Ponieważ trochę zmodyfikowano ten motor. Pojawiły się nowe rzeczy wokół turbosprężarki, wału korbowego i jest nowa pompa oleju. Ale najważniejsza rzecz, która się zmieniła, to to, że doszła tutaj nam technologia MHEV. Czyli silniczek dodatkowy elektryczny, napięcie 48 V i ten silniczek ma 12 koni mechanicznych. Tej mocy 12 koni mechanicznych nie dołożono do tych 530 koni mechanicznych, czyli nie mamy 542, tylko nadal 530. Dlaczego? Dlatego, że ten silnik elektryczny pracuje w takim zakresie obrotów, gdzie jeszcze ten spalinowy nie ma tego szczytu, w związku z czym te moce się po prostu nie sumują. Ale BMW twierdzi, że dzięki tym 12 koniom mechanicznym samochód jest żwawszy i bardziej spontaniczny w dolnej partii obrotów. I jest to, za przeproszeniem, pieprzenie kotka przy pomocy młotka, ponieważ auto waży prawie 2,7 tony, więc 12 koni mechanicznych absolutnie niczego tutaj nie zmienia. To jest tak, jakbyście mieli zjeść 2 tiktaki i nagle uzyskać mnóstwo energii. Więc tak jak mówię, jedna wielka bzdura. 2 tony 700 to dużo, ale oprócz tego auto ma całkiem sporą ładowność, bo 755 kg to naprawdę niezły wynik jak na SUV-a. Rozczarowuje natomiast maksymalna masa przyczepy, którą można ciągnąć, bo to tylko 2 tony 200 kg. Dla porównania na przykład Range Rover, ten duży, może uciągnąć nawet 3 tony 700 na haku. Trzeba przyznać, że przy okazji LCI, czyli tego Life Cycle Impulse, BMW naprawdę wprowadza mnóstwo zmian stylistycznych. Nie są to takie drobne smaczki jak większość producentów, tylko kombinują chłopaki. Tutaj mamy teraz podwójny reflektor. Górny to jest kierunkowskaz i to jest lampa do jazdy dziennej, natomiast główne reflektory są tutaj, w tym miejscu. Tutaj pojawiły się z boku wloty powietrza, deflektory, gdzie rzeczywiście... Co to? Gówno? Nie, plastelina. Ale skąd u mnie plastelina w domu? A nie, to nie są lasery. BMW LED, przepraszam bardzo. Ale LED to jest tutaj, a tu powinien być laser. Tak, na pewno tu jest laser, bo widzę 3 diody i tutaj taka doświetlająca dodatkowo. A tutaj mamy deflektor, tutaj wpada nam powietrze, a tutaj nam wypada i to jest akurat nowe w X7. To jest oczywiście wersja ze znaczkiem M,
bo jak sama nazwa modelowa wskazuje M60i, więc jest też M-pakiet. Co ciekawe, ten zderzak tutaj jest nieco mniej skomplikowany niż w poprzedniku i wiecie, jak BMW nazywa ten grill? Oni tam mają naprawdę świetnych kolesi od marketingu. No więc mówią, że ten przód jest teraz bardziej ekspresyjny. No ja bym powiedział, że jest ekspresyjny jak twarz człowieka, który walczy z zatwardzeniem. W linii bocznej nic się nie zmieniło. Mamy tutaj dokładnie starą, poczciwą X7, nie taką starą, bo ona debiutowała 4 lata temu. Z tyłu, co ciekawe, też jest niewiele zmian. W zasadzie zmieniły się tylko te lampy. Pojawił się w nich taki wzorek 3D. O, tutaj w tym miejscu i trzeba przyznać, że pod względem oświetlenia BMW wreszcie zaczęło gonić Audi. Audi zawsze szczyciło się tym, że tam się pojawiają różne wizualizacje tych lamp, że one są zaprojektowane z taką finezją i teraz BMW próbuje iść podobną drogą, natomiast nie ma tutaj żadnej listwy świetlnej. Nadal w dole w wersji M mamy podwójne dwie końcówki wydechu, tylko znowu to jest zrobione tak, że ta końcówka wydechu jest gdzieś tam w głębi, a tutaj są nie owalne, tylko takie trapezoidalne te nakładki. Żadnego dyfuzora, natomiast ładnie jest tutaj to wszystko wypłaszczone, nie widać tam żadnego wydechu. I o ile sam przód samochodu może rzeczywiście być kontrowersyjny, no to tutaj z tyłu naprawdę nie ma się czego czepiać. No dobra, wymiary. Mówi się często, że X7 to taki odpowiednik serii 7, tej bardziej luksusowej, tylko na szczudłach. Ale wyobraźcie sobie, że 7, ta nowa, od tego samochodu jest aż 20 cm dłuższa. Dodatkowe 20 cm auta. Ja sobie nie wyobrażam, jak jeszcze większy może być samochód. Natomiast na szerokość ten jest większy i to o 5 cm, no wyższy o te chyba 30 cm. Natomiast rozstaw osi nadal jest większy w 7 o 11 cm, w tej 7 niskiej. W limuzynie. Felgi w standardzie w tej wersji M60i macie 21-calowe, dokładnie takie jak te tutaj. I owszem, są ładne, ale trochę karykaturalne na tle całego samochodu. Możecie mieć 22 cale również, albo dopłacić za 23 calówki, które kosztują 19 700 zł. Ten lakier, który tutaj mamy, to Frozen Grey za, uwaga, 19 900 zł. Więc mamy lakier plus felgi 23-calowe za prawie 40 000 złotych. Wow! To za tyle to ja kupiłem ostatnio, za mniej, za połowę tej ceny, to ja kupiłem ostatnio samochód cały jeden, tylko używany. Bagażnik jest dwuczęściowy, czyli klapa górna i klapa dolna. Do tego jeszcze ma tutaj przycisk obniżający zawieszenie, jakbyście chcieli właśnie. A, to tak się nie da? A jak tak zamknę to? O. O. A teraz jak to sobie otworzymy tutaj, to standardowo mamy, uwaga, 750 litrów bagażnika. 750 litrów. I naprawdę widać to na pierwszy rzut oka. Raz, dwa, trzy duże walizki. Jeszcze tu z boku jest miejsce na jakieś, powiedzmy, plecaczki, a nawet kabinówkę. No i jak to sobie przymkniecie, to jeszcze tutaj wejdzie Wam jedna, druga, może nawet trzecia kabinówka. Wada jest taka, że jest on dosyć niski, niewysoki. Zobaczcie, tutaj wchodzi roleta, więc te walizki faktycznie są ułożone tak, że są powyżej tej linii rolety. Gdybyście chcieli coś wieźć z roletą razem, no to musicie położyć je na płasko, a wtedy sytuacja się zmienia, bo wejdą Wam tylko dwie tego typu walizki. Tu jest taka mała roletka i to akurat też jest mało szczęśliwe rozwiązanie, bo za każdym razem musicie to wkładać, wyjmować. Tu jest taka roletka właściwa, standardowa. Fajnie, że ma swoje miejsce, natomiast wtedy się ją montuje, o, gdzieś w tym miejscu. Trzeba to zdjąć, o, tam zamontować roletkę. To sobie wyjmujecie i wtedy tę roletkę zahaczacie tutaj w tym miejscu. Działa jak standardowa roleta. Po co jest to? To jest po to, jak podróżujecie w osób 7. Gdyż samochód w standardzie jest 7-miejscowy. Na szczęście tych tylnych foteli nie musicie wcale ręcznie rozkładać, tylko proszę bardzo, jest tutaj jeden przycisk, który sprawia, że przesuwa się trochę przednia kanapa do przodu, znaczy tylna kanapa do przodu i otwierają nam się, o, dwa dodatkowe foteliki. I powiem Wam, że nadal pozostaje tutaj całkiem sporo miejsca na bagaże.
bo większość samochodów ma wówczas tam jakieś, nie wiem, 150-200 litrów pojemności, a tutaj być może nawet włożycie jedną taką dużą walizę, chociaż bardziej sugerowałbym włożenie na przykład 3 albo 4 kabinówek. 4 powinny wejść, jedna, druga i 2 potem na niej, więc może jak jedziecie w 7, to na jakiś weekend będziecie w stanie się spakować. No i oczywiście można tutaj też pojedynczo sobie składać i rozkładać te fotele. Tutaj mamy gniazdko 12V zapalniczki, tutaj mamy sprytnie ukryte co tu jest? Nie, tu jest jakiś dostęp do czegoś. Tutaj co mamy? Oprócz tej roletki ładnie schowanej, to jest tam sporo miejsca. Kurna, jak to się tu wyjmuje? A, żeby wyjąć roletkę, słuchajcie, to trzeba to... O, tak. To po to są te otwory. No, świetne rozwiązanie. To trzeba wyjąć, to otworzyć i dopiero wyciągnąć roletę. Chyba. Wszystko tu ją blokuje. I oprócz tej rolety zobaczcie, ile tam jeszcze macie miejsca. Tu jest jakiś zestaw naprawczy, czuję po wadze. Tu jest coś, co wystaje, nie wiedzieć po co i do czego to jest. Coś tam się pewnie jakaś mechaniczna część kryje. I tu jest jakaś klapka, którą się przesuwa i macie dostęp do akumulatora. Tylko nie tego 48V, a tego właściwego 12V zasilającego urządzenia pokładowe. Natomiast tutaj wejdzie Wam spokojnie jeszcze jedna kabinówka, więc jak macie samochód, gdzie tam jedna, ze 2 kabinówki tutaj wlezą, albo plecaki. Więc jak rzeczywiście jedziecie w 7, to jest tutaj trochę przestrzeni do zagospodarowania. Owszem, lepiej, żeby to były torby, żeby to były kabinówki, a nie duże walizki, ale idzie się tym samochodem spakować na weekend w 7 osób. A to nie jest rzecz normalna w samochodach 7-osobowych typu SUV. Natomiast szkoda, jednej rzeczy brakuje, że na przykład szyba nie jest otwierana, tak jak w przypadku trójeczki silnego albo 340i nowego, M340i. Tu możecie sobie obejrzeć nasz test wersji kombi. Jak dostać się na tylną kanapę? Proszę bardzo. I macie dosyć łatwe wejście na tę tylną, trzecią kanapę. Au, 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 au. Ale miejsca już nie ma tutaj za dużo. Ten fotelik można złożyć. Uwaga. Uwaga, tak żeby... Patrzcie. Mam nawet miejsce na kolana. Jeszcze ciut... Oj, no nie za bardzo, no nie szalej. No, oj, dobra. No tutaj tego miejsca powiedzmy tyle, jakby tutaj siedział jakiś kurdupelek, który ma 1,60 m, no to tyle miałby powiedzmy tego miejsca. Jest go tak, no dla dzieciaków, tak bym powiedział. Nie jest to zdecydowanie kanapa dla dorosłych przez kilka rzeczy, między innymi właśnie przez to, że nie ma tu zbyt dużo miejsca na nogi, to po pierwsze. Po drugie, kanapa jest dosyć nisko, więc te nogi jeszcze, zęby wbijam tutaj w kolana. Nad głową miejsca nie ma tutaj też zbyt dużo, akurat w tym miejscu ogranicza je szklany dach, którego kawałek tutaj jest. Jest natomiast 5. strefa klimatyzacji, cały panel do sterowania. On jest dodatkowo płatny, w standardzie jest klimatyzacja 4-strefowa. Pokażesz to? Szklany dach jest dwuczęściowy, a w zasadzie trzyczęściowy, ponieważ przednia część się otwiera, środkowa się nie otwiera, a tutaj możecie sobie, jeszcze odsłonić roletkę i macie daszek dla 3. rzędu siedzeń, żeby dzieci, te siedzące w 3. rzędzie, nie czuły się zazdrosne o te, które siedzą w środkowym rzędzie, że one mają szklany dach, a te nie. Tutaj są mocowania akurat tak sprytnie ukryte do siatki, jeżeli taką chcecie sobie zamówić pomiędzy przestrzenią bagażową a pasażerską. Natomiast zwróćcie uwagę, tu jest cup holder, tu jest listwa świetlna, jak ładnie to jest wszystko wykończone, to jest miękkie i przyjemne, wszystko jest oczywiście skórzane, nawet w 3. rzędzie tapicerka ma pikowania i przeszycia. No wygląda to wszystko naprawdę wow, nawet grzane, słuchajcie, są fotele te skrajne z tyłu. No skrajne, wiadomo, że skrajne, bo nie ma środkowego i nawet mają ISOFIX. W momencie, kiedy ktoś z tyłu chce wysiąść, no to też tylko jeden przycisk tutaj naciska sobie. Aj. Wszystko to odbywa się niestety strasznie długo. Tak było mniej więcej to krzesełko, jak chciałem siedzieć tam z tyłu. No więc tutaj tego miejsca wówczas nie ma zbyt dużo, ale jak jedziecie w 5,
to przesuwacie sobie to maksymalnie do tyłu. Nadal macie te 750 litrów bagażnika. Tam z przodu przede mną to usiadłby ktoś, kto ma 2,50. Tutaj zobaczcie jeszcze ile miejsca. Mogę prawie wyprostować nogi, więc sobie, dobra, przesunę go trochę tu. O, i to jest naprawdę wygodna pozycja. On jest maksymalnie opuszczony w tym momencie. Tak sobie mogę, w drogę jechać i będzie mi bardzo komfortowo. Zobaczcie, tu jeszcze jest dużo miejsca na te nogi. I ten sam chłop siada z tyłu i zobaczcie, ile ma jeszcze miejsca na nogi. No naprawdę petarda. Wchodzą mi całe stopy tam pod spód. Tutaj jeszcze mogę to sobie pochylić dodatkowo. Tutaj mam podusię taką przyjemną na zagłówku, więc miejsce do podróżowania na długie trasy. Ja naprawdę więcej tutaj jest przestrzeni i miejsca niż w klasycznej 7. Zobaczcie, ile jeszcze miejsca mam tutaj nad głową pomimo szklanego dachu. A ta podusia jaka przyjemna. No jest tutaj naprawdę petarda. Możecie też mieć wersję 6-miejscową, czyli wówczas są tutaj tylko 2 fotele. Dodatkowo trzeba zapłacić za to chyba 14 000 zyla. Podłokietnik jest, ma cup holder, oprócz cup holdera ma ładnie wyścielany materiałem schowek w tym miejscu. Oczywiście to wszystko możecie tutaj sobie złożyć, żeby na przykład przewieźć narty, chociaż na długość narty dzieci to zmieszczą Wam się w bagażniku, bo on jest bardzo długi, więc fajnie, że jest to dzielone w proporcjach 40-20-40. Tak jak mówiłem, 4-strefowa klimatyzacja jest w standardzie. Podgrzewane są tutaj też fotele na tej drugiej kanapie, 2 gniazda USB-C i jedno standardowe gniazdo dla zapalniczki. Można mieć też takie doki na przykład do iPadów tutaj w tych fotelach, to jest też dodatkowo płatne. Fajne jest też to, że ten próg tutaj jest dosyć niski, tunel środkowy, więc nawet jak trzecia osoba tutaj usiądzie, to zobaczcie, jeszcze ma miejsce nad głową, jeszcze ma miejsce na nogi, więc jeżeli ma tak około 1,70 m, to nawet w dłuższej podróży będzie jej tutaj dosyć komfortowo. Niemniej na takie bardzo długie podróże i rosłe osoby, no to zdecydowanie będzie Wam wygodniej we czworo. I wtedy warto rzeczywiście rozważyć kupienie tego samochodu w wersji 6-osobowej. Bardzo podoba mi się wykończenie. No to jest po prostu BMW serii 7, ta limuzyna. To wszystko jest przyjemne w dotyku, bardzo ładne ma przeszycia. To jest prawdziwa stal, te wstaweczki mi się podobają. To jak są głośniki zaprojektowane, jak świecą, to już widzieliście. Tu jest miękkie, to nawet jest miękkie, zrobione z miękkiego materiału, choć nie jest skórzane. Dopiero ta wnęka tam w środku jest plastikowa i do pełni szczęścia fajnie by było, żeby była wyłożona jakimś filcem, żeby tam na przykład włożone przedmioty w ogóle nie hałasowały. Te wstawki, które tutaj widzicie i zobaczycie tam z przodu, kosztują dodatkowo 4700 zł i to jest oczywiście węgiel, czyli karbon. O, widzicie ile tutaj tego karbonu i to kosztuje tam 4700 zł, ale on naprawdę jest wszędzie i naprawdę ślicznie wygląda. Do wyboru macie też drewno, macie piano. Czego byście sobie nie zażyczyli, to nie jest na szczęście piano wokół tych sterujących, tylko to jest takie szkło jakby i ładniej wygląda jak piano. Zdecydowanie. Natomiast to, co najbardziej w ramach liftingu się zmieniło, to te ekrany i deska cała rozdzielcza i konsola środkowa, bo po pierwsze pojawiły się te 2 zakrzywione ekrany na wzór BMW iX na przykład. Ten ma tam 12 cali z kawałkiem, a ten prawie 15, 14,9. Naprawdę jest duży. Zobaczcie, jak wyświetla Apple CarPlaya na pełnym w zasadzie ekranie. Tutaj zniknęły przyciski fizyczne. Te od klimatyzacji i częściowo od audio pokrętło zostało do zwiększania i zmniejszania głośności, do przerzucania stacji radiowych tudzież piosenek. No i najważniejsze przyciski w klimatyzacji, czyli odszczelniania tylnej szyby i przedniej. Natomiast jak chcecie wejść w klimatyzację, no to musicie tutaj wskoczyć w menu i nawet ogrzewanie foteli, czy kierownicy, czy zmiana natężenia nadmuchu, wszystko to steruje się niestety już stąd. Ja wolałem klasyczne rozwiązanie, choćby z tego względu, że jak nie macie Webasta i wsiadacie nawet w takich cienkich rękawiczkach do tego samochodu i szybko chcielibyście zwiększyć na przykład ogrzewanie, no to się okazuje, że można. Natomiast fajnie, że ekran reaguje również na rękawiczki. Bo ja mam takie specjalne, widzicie? Touch mają. To ciekawe, jak tym się będzie obsługiwało. Też się obsługuje. I oprócz tych wszystkich rzeczy macie jeszcze w tym pakiecie coś, co nazywa się masażem fotela i działa naprawdę fajnie, intensywność można sobie ustawiać oraz różne masaże. Super jest to, że tę intensywność sobie tutaj po prostu tym przyciskiem z lewej strony włączacie, tudzież wyłączacie i możecie sobie już wtedy tutaj tylko wybrać właściwy masaż lędźwi na przykład. Lubię lędźwie.
To, co mnie się nie podoba, to trochę przekombinowano ze stylistyką. Taki głośniczek tutaj, Bowersa Wilkinsa. No nie fajnie by było, żeby on miał jasną, jedną strukturę, a nie takie tu inne, tu inne, tu inne, jeszcze tu inne i jeszcze tutaj wystające. To samo tutaj, w tym miejscu. O, na przykład. Nie? Na kuta tutaj robić wentylację i jeszcze tutaj w jakieś trójkąty. Tu w paski, tu w trójkąty. To też tutaj jakieś takie pozałamywane tutaj, błyszczące. No te dzyndzle akurat są spoko, fajne, takie inne po prostu. Natomiast no dużo tutaj jest różnego rodzaju i materiałów, i kształtów i trochę mi się to ze sobą jako całość gryzie. Fotel ma bardzo obszerną regulację, bo nawet ma, zobaczcie jak daleko tutaj to podparcie na uda, prawie do kolana, do zgięcia kolana mi się wysuwa. Oprócz tego są te fotele komfortowe, czyli tutaj góra może być też indywidualnie sterowana, tylko góra i zobaczcie jak idealnie barki i ramiona tutaj fajnie mi otula. No i zagłówek, który oczywiście jedzie w górę, jedzie w dół i on akurat jest największą słabością tego fotela, bo o ile z tyłu te zagłówki są bardzo wygodne i na właściwej wysokości, to tutaj są takie mikre, bym powiedział, i niewygodne. Zobaczcie, co się stanie, jak go schowam. Całą głowę mam powyżej zagłówka w zasadzie. No to myślę, że można jechać. Ciekawe, słuchajcie, sprawdzimy jedną rzecz jeszcze w tym samochodzie, wiecie? Na przykład tak. Ja sobie wjadę do garażu najpierw. Przyjechaliście do domu, wyłączyliście samochód, wsiedliście, odpalacie auto i jedziecie do przodu. Oczywiście. Jedziecie do przodu. Tak, wyjeżdżacie z posesji swojej. Udajecie się na przykład na zakupy. Tak. Dojeżdżacie i o kurna, zapomniałem czegoś zabrać z domu. Uruchom asystenta cofania. I ja nic nie robię. Ja nic nie robię. Kurna, brama zaczęła się zamykać. Pierdzielony jedzie po swoim śladzie normalnie. Wkrótce zostanie osiągnięty koniec odcinka. W ścianę czy nie? Nie no, zahamuję. Osiągnięto koniec odcinka, przejmij kierowanie. Kurde. Przepiękny jest dźwięk tej V8. No już tak rzadko to słychać. Matko, jak ona aksamitnie pracuje. To jest naprawdę, ona wystarczy, że wchodzi na 1500-2000 obrotów i słyszycie ten mruczenie takie. No, beautiful. Jak kupicie sobie M60i, to dostaniecie w pakiecie z tym silnikiem wspaniałym również 4 inne wspaniałe rzeczy. Pierwsza to pneumatyczne zawieszenie, tylko tak dostosowane w stylu M, czyli nieco sztywniejsze, ale regulowane. Tutaj macie przycisk do tej regulacji. Regulacja odbywa się zależnie od tego, czy wejdziecie sobie w tryb sport. On się teraz, zobaczcie, tutaj obniża dodatkowo, czy jak jedziecie w komforcie, to jest w tym takim położeniu średnim, albo jak wjeżdżacie w teren, to możecie sobie dodatkowo je podnieść. Opuścić je można również, tak jak Wam pokazywaliśmy, z bagażnika, żeby na przykład wrzucić szybciej bagaże niżej i wygodniej, żeby było. Razem z tą pneumatyką dostajecie aktywną regulację przechyłów, czyli wyjeżdżacie w prawo, to lewa strona się lekko tej pneumatyki podnosi, jak w lewo, no to prawa strona się podnosi. Tak? Dobrze powiedziałem? Czy odwrotnie? No jakoś tak. Ale to oznacza tylko tyle, że samochód ma się mniej przechylać w zakrętach. Trzecia rzecz, jaką dostajecie, to aktywny układ kierowniczy ze skrętną tylną osią. Czyli ta tylna oś wychyla się, skręca albo w prawo, albo w lewo, zależnie od tego, z jaką prędkością jedziecie. Przy mniejszych prędkościach ma to ułatwiać manewrowanie i tak na przykład średnica zawracania dla tego kolosa to całkiem przyzwoite 13 metrów. I to, co jeszcze dostajecie w standardzie w wersji M60i, to jest sportowy mechanizm różnicowy na tylnej osi. Sprzęgło wielopłytkowe dba tam o to, żeby moment obrotowy i moc były tak rozdzielane na tylne koła prawe i lewe, żebyście na przykład mogli przyspieszać w zakręcie, albo żebyście mogli podriftować, albo żeby po prostu przyczepność była lepsza. Komfort.
Jesteśmy w komforcie? Jesteśmy. Skoro to mild hybrid, to zacznijmy sprawdzanie tego, jak on jedzie od EcoPro. Nie wiem, czy mam wyłączony silnik, czy nie, bo oczywiście na zegarach tego nie widzę. Dodaję gazu. No i chyba jednak był wyłączony, bo czuć zwłokę. Mianowicie jadę sobie, teraz spokojnie. Tak? Tu chyba wskazuje na to, że doładowuje, czyli silnik jest włączony. Na pewno mam tryb żeglowania. Dodaję gazu. Raz, dwa. No takie 2,5 sekundy. Trochę szybciej niż ma to miejsce w grupie Volkswagena, ale zwłoka jest wyczuwalna. Jak sobie wrzucę w komforcik, no to powinno być już inaczej. Raz. No jest zdecydowanie inaczej. Zdejmuję nogę z pedału gazu i już słyszę, że na pewno silnika nie wyłącza w tym momencie. Zaczynam dodawać. On nawet nie wrzuca w tym komforcie już wyższego biegu, czyli pozostaje na tym domyślnym, tak jakby skrzynia inteligentnie myślała, że za chwilę znowu będę chciał dodać gazu, więc pozostawia auto na tym samym biegu. Co więcej, ten moment obrotowy jest tutaj dostępny tak nisko, że dosłownie muśnięcie tego pedału gazu powoduje, że samochód odjeżdża, przy tym pięknie mrucząc. No ta V8 brzmi tak, że ja Zaskoczeniem jest bardzo dobra widoczność. Pomimo, że mamy tutaj 2 metry na szerokość, 5 metrów 18 centymetrów na długość, to szyby są naprawdę duże, i te boczne, i te z tyłu, i nawet w lusterku widzę wszystko. I sam ten zewnętrzny gabaryt absolutnie ze środka nie przeraża. Jadę nim jak naprawdę, nie wiem, BMW serii 5, powiedzmy w kombiaku. Jest tutaj przytulnie, jest przyjemnie, nie ma takiego wrażenia, że prowadzicie kolosa, którym ledwo mieścicie się na własnym pasie ruchu. Odczucia są naprawdę takie jak z auta o rozmiar może nawet 2 mniejszego i to akurat mi się podoba, bo w środku mam mnóstwo przestrzeni, ale ona nie przytłacza. Tak samo jak te zewnętrzne gabaryty też nie są przytłaczające. Druga niesamowita rzecz, pomimo gabarytów i wysokości tego samochodu, to to, że naprawdę świetnie się prowadzi. Lekko, przyjemnie, bardziej jak kompaktowy samochód niż jak tak gigantyczny SUV. Naprawdę czuć, że jest nadal trochę analogowy w tym prowadzeniu, że ta pneumatyka tutaj zdaje egzamin, że ta aktywna regulacja przechyłów nadwozia też działa, bo wchodzicie w zakręt i w ogóle nie czujecie, że on jakoś nadmiernie się przechyla, pomimo tego, że ma ponad 1,80 m wysokości. Z jednej strony jest wystarczająco komfortowy, bo nie czujecie, żeby na dziurach jakoś specjalnie nim telepało, a z drugiej strony daje poczucie panowania pełnego nad samochodem, niezależnie od tego, w którą stronę skręcicie kierownicę, to te ruchy nie są takie nerwowe, tylko one są spokojne, stonowane, ale doskonale wiecie, co dzieje się z przednimi kołami. Takiej drogi szukaliśmy. Zapomnianej. I wiecie, co teraz zrobimy? Teraz włączymy sobie tryb Comfort, albo nawet Sport sobie włączymy. A co? I wyłączymy sobie kontrolę trakcji. Ależ pięknie. DSC Off. Teraz to się uruchamia w tych nowych systemach BMW stąd. Silny jak tam? Portki pełne? Niesamowite, jak ten samochód się prowadzi. Droga nie wiem, w którą stronę prowadzi, w prawo czy w lewo. Ten silnik jak warczy, trochę już w tym trybie sportowym przy wyższych obrotach ma taki bardziej syntetyczny ten dźwięk. Natomiast bardzo ładnie brzmi w tym dolnym zakresie obrotów, tak mruczy po prostu. Dlatego lepiej jest nawet jechać w komforcie. Trakcja jest bezbłędna, niesamowita. Pomimo tej masy czujecie, jak ładnie te mechanizmy różnicowe tutaj działają, jak pięknie, płynnie rozdzielają moc na przód, na tył i jak ten z tyłu działa pomiędzy prawym a lewym kołem. Wchodzicie w zakręt, jest ślisko, mamy wyłączoną kontrolę trakcji, a on naprawdę jak po sznurku ładnie idzie. No jest niesamowity. Niesamowity w prowadzeniu w takich warunkach. Wow! Naprawdę daje pełne poczucie takiego bezpieczeństwa, pewności. Jak tylko wiecie, co zrobić z kierownicą w momencie, kiedy on zaczyna się uślizgiwać w prawo czy w lewo, to niczym Was nie zaskoczy. Nie wypluje Was przodem, nie da tej nadsterowności tak dużo, że nagle ustawi Was bokiem. Po prostu współpraca w tym napędzie X-Drive przodu z tyłem i tego prawego tylnego koła z lewym
Jest rewelacyjna, genialna. W ogóle nie mam najmniejszej uwagi. Trzeba chyba gdzieś zajechać, opłukać koła ze śniegu, bo zaczęło bardzo bić. Ale to zrobię zaraz, wiesz, Silny, bo jeszcze tu zbliżamy się do naszego ulubionego miejsca. Silny, jak nie my, to kto? Kto pokaże widzom, czy wielkie BMW X7 potrafi pójść boczkiem na śniegu? I zobaczcie. Oj! I w drugie mańkę. Nie robię tego drugi raz. Muszę już... Co? Nie, ale co, bo potrzebujecie jeszcze dół? Ja wiem, czym się kończą takie życzenia. Ty też, Silny? Co? To teraz jesteśmy już chyba gotowi, żeby to zrobić szybciej, nie? No trochę śniegu spadnie i jest frajda. Nie mogłoby tak być od października do marca? Niesamowite jest to, jak ten samochód się po prostu lekko prowadzi, jak na swoje gabaryty i masy. Nie czujecie tych 2 ton 700. Nie czujecie, że on jest wielkim SUV-em. Nie czujecie, żeby się jakoś specjalnie przechylał. Po prostu jak na takiego kolosa, no to jest wybitnie uzdolniony. To teraz sobie zobaczmy, ile będzie Wam palił przy tych, powiedzmy, 120 i przy stabilnej jeździe. BMW podaje, że średnie spalanie to 13 litrów i myślę, że właśnie przy tych 120 na godzinę to powinno tak się wahać między 11 a tymi 13 litrami, szczególnie, że jest zimno, że mamy zimowe warunki. Ale i tak przy tej mocy, przy tym gabarycie i przy tej masie byłby to niezły wynik. Szczególnie, że zbiornik paliwa ma ponad 80 litrów, a dokładnie 83, a to oznacza, że przejedziecie nawet przy zużyciu na poziomie 12 litrów tym samochodem spokojnie te 600 do 700 km. Jest aktywny tempomat, owszem, ale już jeżeli chcecie mieć pełnego asystenta jazdy autostradowej, to musicie dopłacić łącznie za wszystkie systemy, pełen pakiet 7 czy 8 tysięcy złotych. Tak jak wspomniałem, wyjściowa to 640 tysięcy złotych, ale samochód już jest naprawdę nieźle w tej podstawie wyposażony, no bo macie na przykład już ten cały skomplikowany tutaj system BMW 8, macie już tylną kanapę z elektryczną regulacją, macie trzeci rząd siedzeń, macie przyzwoitego Harmana Kardona, za Bowersa Wilkinsa, jak mówiłem, trzeba dopłacić. No jest już tutaj dopakowany i dopasiony. Niemniej, jeżeli chcecie sobie wybrzydzać i oczywiście w takim aucie właśnie mieć karbonowe wstaweczki, lakier specjalny, wentylowane tylne fotele, szklany dach Bowersa Wilkinsa, w masaże tutaj z przodu, no to maksymalna konfiguracja wyniesie Was około 820 tysięcy złotych. Niemniej za 7 stówek można zbudować naprawdę fajny konfig. No póki co to spalanie jest sporym zaskoczeniem. 10 litrów. Wielka locha, 2 tony 700, 5 metrów 20 prawie długości, 10,1. Na pewno to jest po części zasługa też skrzyni biegów, bo to jest ten 8-biegowy ZF, bardzo sprawny 8-biegowy ZF, który jak jedziecie te 120 na 8 biegu, to ten silniczek nie ma nawet 2000 obrotów. No to teraz sprawdzimy sobie jeszcze jedną rzecz, o ile się to w ogóle uda. Przyspieszenie od 0 do 100. Według BMW to 4,7 sekundy. I tutaj złapałem BMW na kłamstwie, ponieważ twierdzi, że ten 12-konny silniczek elektryczny sprawia, że auto ma więcej wigoru przy ruszaniu. No to oznaczałoby, że powinien w takim razie, skoro ma więcej tego wigoru, lepiej przyspieszać do setki niż poprzednie M50. Ale wcale tak nie jest, bo nawet w danych fabrycznych jasno jest napisane, wersja przedliftowa M50 4,7 sekundy do setki, ta wersja, czyli M60 i Smart Hybrid i z 12 dodatkowymi koniami, które dodają mu wigoru, też 4,7 sekundy. Jezus Maria! Co to się stanęło się? Ja p***e. 6,15. Moment, jak on startuje na tej śliskiej nawierzchni, jest dokładnie taki, jakby startował na suchym. Nie wiem, jak to zrobiło BMW, nie wiem, jak to osiągnęli, co tutaj zrobiono z tym napędem. Jest po prostu pierdolnięcie w plecy. Spontaniczność tego silnika, to jak on się wkręca na obroty, jak robi to
bez żadnego wymuszenia, w ogóle tak nonszalancko. Jemu to jest obojętne, wy wciskacie mu gaz, a ten silnik po prostu okej, mam jechać, ja po prostu jadę, no nie ma problemu. Tego ode mnie wymagasz, ja to robię, ale ja nie będę wkładał w to maksimum swojego wysiłku, bo nie muszę. Nieprawdopodobnie jeździ ten samochód, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeszcze wracając na chwilę do zużycia paliwa, pokazaliśmy Wam, że przy 120 będzie to 10, ale wierzcie mi, jak będziecie chcieli sobie słuchać tego bulgotu tej V8, jak będziecie jeździli trochę dynamiczniej, tu autostrada, tu po mieście, to musicie być przygotowani na to spalanie 13-14 litrów, które i tak moim zdaniem będzie naprawdę przyzwoite, biorąc pod uwagę masę samochodu, jego gabaryty, moc tych 530 koni i te 750 Nm. Mówiąc krótko, jest to jedno z najlepszych aut, jakim jeździłem i mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością. Gdybym miał go porównywać do, nie wiem, GLS-a albo do jakiegokolwiek Range'a, tamte samochody są owszem dobre, też je w wielu aspektach wychwalaliśmy, ale to jest król tego segmentu. Tylko oczywiście w rękach kierowców, którzy oprócz tego, że chcą mieć dużo przestrzeni, to potrzebują też luksusu, sportowego prowadzenia, bo pod względem właściwości jezdnych to auto absolutnie nie ma konkurencji. To jak przyspiesza, jak hamuje, jak zachowuje się w zakrętach, jak działa tutaj to aktywna regulacja przechyłów, jak działa tu pneumatyka, jak działają hamulce, jak działa ta tylna szpera, jak działa układ napędu na 4 koła, jest to po prostu top of the top i pod tym względem ten samochód bije konkurencję na głowę. Możecie wybrzydzać, że nie podoba Wam się wnętrze, czy nie podoba Wam się przód, czy po prostu Wam może nie odpowiadać styl BMW i z tym się absolutnie zgadzam. Wówczas kupujecie Range'a albo kupujecie tego Mercedesa GLS-a. Natomiast jeżeli to Wam się podoba, a jednocześnie właśnie zależy Wam na tych właściwościach jezdnych, to tylko to. Nic innego.